Tenebrae Dario Argento. Okej, ja wiem, że ten film ma polski tytuł Ciemność, no ale rzeczywiście ta ciemność jakoś mi nie pasuje do tego, więc będę używał Tenebrae, bo akurat tak raczej wolę. Jest to już kolejny film oczywiście Argento, który omawiam w cyklu Kultowe Horrory. I chciałbym powiedzieć, no jak najbardziej jest to kolejny film, który jest inny niż... No nie, niestety nie. On jest tak sam, tak jak najbardziej, taki sam jak poprzednie filmy Dario Argento. Pisarz przybywa oczywiście do Włoch i no niestety zaczynają się dziać brzydkie rzeczy, osoby odkładają łyżkę, czyli no i tak, jak najbardziej jest to wszystko wzorowane na tej jego właśnie książce Tenebrae, no i coś się tutaj rzeczywiście w tym momencie dzieje, tak, no osoby, które się pojawiają, policja, no jak, co, gdzie, o co chodzi, więc trzeba tutaj jakoś do tego dojść. Nie będę zdradzał więcej, bo akurat nie trzeba i tak naprawdę, jeżeli chodzi o ten film, jak i wiele filmów Dario Argento, fabuła niespecjalnie jest istotna. Okej, to akurat w Suspirii to było widać idealnie, aczkolwiek tutaj jakieś zarysy fabuły są, tak? To rzeczywiście podążamy gdzieś tam od A do Z, jest ten ciąg przyczynowo-skutkowy, to jakoś mniej więcej się ubiera wszystko, ale po kolei. Niby ta fabuła jest, no ale tak naprawdę równie dobrze mogłoby jej nie być, bo rzeczywiście niespecjalnie by mnie to zdziwiło, gdyż ten film tak naprawdę powstał, jest oparty na faktach, tak się bardzo często fajnie mówi. Ale czemu na faktach? Otóż mam tutaj ciekawostki z IMDb. Dario Argento był nękany przez jednego właśnie z fanów, no i okazało się, że tak, że chciał mu zrujnować życie, zagrażał mu dosyć specjalnie i Argento wykorzystał to doświadczenie, aby zacząć pisać scenariusz o prześladowcach celebrytów. I właśnie na podstawie tego powstał film Tenebrae, więc jak widać rzeczywiście czasami się mówi, że życie naśladuje sztukę, w tym wypadku zdecydowanie tak, ale Argento mówiąc, że korzystał ze swojego doświadczenia, to nie tylko oczywiście, bo miał swoje inne pomysły i swoje inne przesłania, czemu akurat wrócił, bo to jest film po kilku latach, Argento powraca do Giallo, bo wkurzyło go. Okazało się, że zaczęto naśladować jego styl, spodobał się na całym świecie, a przynajmniej w wielu krajach, i zaczęto go naśladować i on mówi, że nie podoba mu się to, że ludzie naśladują, kopiują, próbują coś tam rzeczywiście zrobić, a on, to jest styl, który on spropagował, on wypromował, więc postanowił wrócić i pokazać, jeszcze wszystko jest do pokazania, jeszcze rzeczywiście dużo rzeczy można zrobić i tak to się rzeczywiście stało i ta fabuła jest bardzo naciągana, bo naprawdę wiele rzeczy tutaj się nie ma sensu, nie ma oczywiście logiki, jak zawsze, albo jak bardzo często u Argento małe te rzeczy, które tam gdzieś widziałem, co on tam powiedział na początku, a co się działo tutaj, co ja zobaczyłem, jest zawsze taka rzecz, albo bardzo często i to również jest i tym razem, ale tak naprawdę fabuła jest tylko i wyłącznie po to, ażeby ukazać no to, co Argento lubi najbardziej, tak? Wszelkiego rodzaju zbliżenia, te ręce, wszędzie ręce, gdy są na zbliżeniach w tymże filmie, to jest oczywiście Dario Argento. Żeby ukazać tą schizę, no, naprawdę. Mi osobiście chyba najbardziej w tym filmie, przynajmniej tak sobie oczywiście wynotowałem, podoba się, no, jakkolwiek by to dziwnie nie zabrzmiało, sztuczność tego filmu, bo on naprawdę jest sztuczny, on jest przerysowany, on jest tak zrobiony, że no aż strach. Zastanawiam się nieraz, oglądam filmy Argento i mówię, czy ten film był kręcony po włosku i dubbingowany na angielski, czy on był kręcony po angielsku i dubbingowany na włoski, bo u niego to jest niemalże tożsame. Więcej powiem, bardzo często filmy Argento są na przykład kręcone po angielsku, ale na przykład aktorzy Włosi nie znają angielskiego, więc mówią fonetycznie this is thank you very, very much. A potem oczywiście jest to wszystko dubbingowane. Tak miało to przy okazji Suspirii miejsce, gdzie rzeczywiście nie nagrywano w ogóle dźwięku, tylko od podstaw wszystko stworzono później. Więc te filmy Argento są naprawdę bardzo, bardzo sztuczne. Tutaj oczywiście posiłkuję się swoimi notatkami, ale fabularnie film po prostu nie istnieje, jak dla mnie. No wiem, tam niby jest odwołanie do Sherlocka Holmesa, razem z tą policją oczywiście, że wiadomo, do psa Baskervillów niesłuszny, bo akurat nie o tą książkę chodzi, no ale to już spójrzmy story na te spory i pomówmy o Batoru, nie będziemy się czepiać tego, czy rzeczywiście Argento to miał na myśli, czy może nie, bo tam pojawia się w pewnym momencie pies, ale tam gdzieś rzeczywiście
krytycy w New York Timesie doszukali się, że o proszę bardzo, ten pies to jest ten pies Baskerville. Dobra, mniejsza o większość. Nie o to chodzi. Film jest bardzo obrazowy. Zresztą jak bardzo często u Argento wszelkiego rodzaju sceny są bardzo, bardzo wymowne. W ogóle jedna ze scen jest ulubioną sceną Quentina Tarantino. Tak, jak najbardziej wiadomo, że mistrz kocha. Powiem tylko, że to jest scena, w której biorą udział Jane, a także ściana oraz siekiera. Tyle powiem, nie będę zdradzał więcej, więc jest rzeczywiście bardzo, bardzo obrazowo i muszę powiedzieć, że no, trudno się nie zgodzić, bo rzeczywiście ten film jak bardzo sztuczny jest, to już mówiłem wcześniej, bo sztuczny, tandetny, muzyka się nie zgadza, ale to jest właśnie siła tego filmu, że niby nic się nie zgadza, a jednak wszystko do siebie pasuje, wiesz, to jest takie oczywiście z zachowaniem wszelkich proporcji, to jest The Room Tommy'ego Wiseau. Niby tutaj się nic nie zgadza, ale rzeczywiście jest to film genialny. No wiadomo, że The Room jest tam gdzieś na dole, a Argento z jego twórczością jest dużo wyżej, ale akurat jakaś taka, powiedzmy, można powiedzieć, parabolę można byłoby wyciągnąć z tego filmu. I tak samo jak właśnie u Argento, ten film jest bardzo obrazowy. Naprawdę wszelkiego rodzaju sceny, kiedy już dochodzi do rzeczy makabrycznych, są bardzo podkręcone, naprawdę. Są bardzo, jak specjalnie mówię, nie mogę wszystkiego powiedzieć, nawet widzisz, jeżeli jesteś uważnym widzem, uważną widzką tego filmu, to wiesz nawet, że plakat, który jest za mną, również jest zmieniony, troszeczkę jest podkręcony, tak bardzo pojawia się tam ładna kokardka w miejscu, kiedy powinny się pojawić wiadomo co, no ale pewne rzeczy nie mogą być powiedziane, nie mogą być pokazane. Ale rzeczywiście to, co zarówno jest słabą stroną tego filmu, właśnie ta cała tandeta, ta sztampa, ta po prostu bzdurna sprawa, to jest również mocą tego filmu, bo rzeczywiście no, są znaki czasu, no tego nie unikniemy, tutaj mamy oczywiście odnotowane papierochy palone na lotnisku, bagaż w ogóle niepilnowany, niesprawdzany i tak dalej, te wszystkie rzeczy, które sprawiają, że ja oglądając ten film łezka się w oku kręci. Tak, ja akurat jestem tak stary, że pamiętam czasy, kiedy ten film miał swoją premierę, a było to dawno temu, w latach 80. albo wcześniej, to musisz sobie sprawdzić dokładnie, chociaż pewnie znając życie umieściłem nazwę rok w tytule, no ale trudno, wiadomo jak to jest. W każdym razie Argento wraca do korzeni, daje nam wszystko, co najlepsze ma, ale nie jest to jego najlepsze dzieło. Zdecydowanie nie jest to najciekawsza produkcja. Tak się zastanawiałem, bo pierwotnie do roli pisarza przymierzany był Christopher Walken. No wtedy rzeczywiście miał swój gwiezdny czas, bo to wiadomo, Łowca Jeleni i kilka innych filmów. I zastanawiałem się, czy on nie pasował czasem bardziej. No pewnie tak. Zresztą sam Argento narzekał, że twórca głównej roli po prostu z żadnym aktorem tak mu się źle nie pracowało, właśnie jak z tym Gentlemanem. Ale oczywiście są plusy ujemne i plusy dodatnie, jak mówił Lechu. Jest pewna scena, której no, dla mnie jest kwintesencją tego filmu. To jest 2,5-minutowa scena, kiedy dźwig pokazuje ścianę, dach, dachówki i tak dalej. Nakręcenie tej sceny zajęło 3,5 dni i amerykańscy oczywiście dystrybutorzy chcieli, żeby usunąć tę scenę, ale Argento mówi nie, ponieważ to jest po to, ażeby pokazać, jak bardzo no, dziewczyny mogą być bezbronne, jak można rzeczywiście zrobić pewne rzeczy. Może by się zdawać, że ta scena jest beznadziejna, jest nikomu niepotrzebna, ale rzeczywiście zgadzam się tutaj z Argento, że no, ona jest kwintesencją całego giallo, bo niby tutaj mamy wszystko pokazane, co ma być, ale gdzieś tutaj jak kamera skręca, w ogóle jakieś kąty dziwne, o co chodzi, gdzieś tutaj dachówka jest, tutaj jakiś tynk spada, no nie wygląda to super, ale summa summarum to rzeczywiście ma sens, ma logikę. I no, zaraz powiesz, o Scrooge mówi, że to ma logikę, dopiero co Argento tak powiedział. No ale akurat wtedy, kiedy ten film oglądałem, jeszcze nie miałem tych wszystkich ciekawostek właśnie z IMDb, na przykład dopiero po obejrzeniu, bo jak mówiłem wcześniej, sfera wizualna jest bardzo ważna dla mnie i wyglądała dosyć tandetnie, ale ciekawie, bo rzeczywiście była taka inna. Argento wzorował się na filmie Opętanie Andrzeja Żuławskiego, który nomen omen niedługo dostanie nową wersję. Tak, wiem po prostu, że nie potrzeba, no ale tak rzeczywiście obejrzał ten film i stwierdził, pięknie podobają mi się te zdjęcia i chcę je w pewien sposób naśladować, a na pewno się wzorować na tym, co Żuławski w swoim filmie pokazał. Więc na pewno to nie jest najwybitniejsze dzieło
Argento, ale rzeczywiście jak najbardziej można go spokojnie obejrzeć. Ja ten film polecam. Oczywiście, że tak, nie ma innej możliwości. I mam nadzieję, że Ty polecisz ten materiał na swoich mediach społecznościowych. Niech się niesie, niech coraz więcej osób ogląda kultowe horrory, ale Dario Argento po raz wtóry udowodnił, że mimo tego, że minęło trochę lat, ale ja spokojnie mogę wziąć, bo to wiesz, no, film oparty na faktach. Mamy powiedzmy 100 faktów, bierzemy 3 fakty. O proszę bardzo, film oparty na faktach. Tym bardziej, że tak naprawdę tutaj chodzi, no można powiedzieć, o główny wątek, którym jest tam powiedzmy prześladowca. Jak już mówiłem wcześniej, Argento tak miał sytuację. A to, co się dzieje poza tym, no jestem ciekaw, czy Ciebie zaskoczyło zakończenie, bo ja się zastanawiałem i mówię, ale gdzie, ale po co, ale jak, przecież to niespecjalnie jest logiczne, no ale potem się okazuje, jak się 2 razy zastanowimy, że to jednak ma sens, rzeczywiście, że to jednak ma sens i można się w pewien sposób oczywiście domyślić tego zakończenia, bo oglądamy to i u Argento są ważne detale, naprawdę ważne są detale. Pamiętaj o tym, że kiedy on pokazuje zbliżenie oczu, no to ma sens, ma ręce i nogi. Kiedy widzimy ręce, jak najbardziej, a kiedy na przykład dostajemy scenę i wiemy, co tam ma się wydarzyć, a na przykład dostajemy ją, wiesz, plan ogólny, no to w tym momencie zapala się lampka i mówimy, ale sekundka, przecież tutaj, tam, no więc rzeczywiście tak to jest. Tak, polecam ten film jak najbardziej, obejrzyj go sobie. Argento sprawił, że Tenebre, dobrze, niech będzie, czy tam Ciemności, to jest rzeczywiście produkcja fajna, ciekawa. Nie wiem jaką wersję otrzymasz, czy będziesz oglądać po angielsku, czy po włosku. No ja wybrałem wersję po angielsku, bo mój włoski się ogranicza do Pizza, no i co może jeszcze może AC Milan albo Juventus Turyn. I to wszystko, więc akurat tak jest u mnie, jeżeli chodzi o znajomość włoskiego, ale na tej liście. Tak, na tej liście włoskich, amerykańskich, różnych, naprawdę różnych horrorów jest całe mnóstwo, więc obejrzyj.